Corsair Obsidian 1000D, jedna z największych obudów komputerowych. Ma prawie 70 cm długości, drugie tyle głębokości i 30 cm szerokości. Może pomieścić aż 13 wentylatorów, z czego aż 8 w dwóch kolumnach na froncie. Jest to ogromna buda dla entuzjastów dużych bud. Ale co to ma wspólnego z tym filmem? A to, że dziś pokażę wam coś zupełnie odwrotnego, czyli coś dla entuzjastów kompaktowych PC-ów w formacie ITX. I będzie to kolejny projekt komputera z... Co to za buda? Nowych widzów zapraszam przy okazji do subskrypcji mojego kanału, gdzie mówię o komputerach, laptopach i innych takich podobnych rzeczach. Jeżeli mieliście okazję oglądać pierwszy materiał na moim kanale, no to wiecie już, że taki komputer z Lego budowałem dwukrotnie. To znaczy nie do końca dwukrotnie, bo ten pierwszy z nich był nieco większy, a dopiero ten drugi taki, jaki powinien być. Omówiliśmy też wtedy szczegóły związane z jego działaniem i potencjalne problemy, jakich to niektórzy się spodziewali. Taki PC nie przegrzewa się, klocki się nie topią, sama konstrukcja jest naprawdę solidna, no i nie musimy się bać, że to nam się rozleci na kawałki. A przynajmniej nie musimy obawiać się o to wtedy, gdy płytę główną ułożymy poziomo. I cała obudowa będzie opierać się na takiej kilkuwarstwowej podstawie. Co jednak, jeśli taki mały ITX-owy komputer z Lego chcielibyśmy złożyć pionowo? To pytanie zadałem sobie kilka tygodni temu, a była to dość specyficzna okazja, ponieważ moja płyta główna uległa awarii, no i musiałem dotychczasowy komputer rozebrać. Aby taka pionowa konstrukcja mogła jednak powstać, konieczny będzie pewnego rodzaju szkielet, który utrzyma naszą płytę główną w odpowiedniej pozycji. Technicznie i to dałoby się zrobić z klocków, ale pytanie, czy byłoby to w ogóle trwałe? Wydaje mi się, że nie. Podczas poszukiwań właściwego rozwiązania trafiłem na obudowę Hydra Mini, no i która na taki szkielet powinna się świetnie nadawać. O obudowie tej wspomniałem w moim poprzednim filmie, produkuje ją włoska firma, no i zamówić ją możecie w zasadzie tylko właśnie na jej stronie internetowej. Jej koszt w najtańszym wariancie, czyli bez włącznika i Risera, to około 300 zł razem z wysyłką. Włącznika nie brałem, bo miałem go z innej obudowy, natomiast Riser wyceniony jest tam na 200 zł, więc wolałem go zamówić z AliExpress za około 30. Tak czy inaczej, jeśli ta obudowa wam się podoba, no to musicie pamiętać, że obie te rzeczy będą wam potrzebne. A jeżeli posiadacie bardziej stylową kartę graficzną, chłodzenie procesora i okablowanie, to taki projekt otwartej obudowy może wyglądać naprawdę fajnie. Z tym, że jeszcze jedna rzecz, o której musicie pamiętać, to to, że kable w tej obudowie wychodzą z dwóch stron. Z jednej mamy te z płyty głównej, natomiast z drugiej strony mamy te z karty graficznej. Wróćmy jednak do naszego Lego. Skąd mam klocki? Czy ja po prostu kupiłem tyle zestawów z elementami w kolorze czarnym, aż w końcu zbierałem odpowiednią ich ilość? No nie. Klocki zostały zamówione ze sklepu bricklink.com, gdzie wielu sprzedawców z całego świata oferuje je na sztuki w różnych wersjach i kolorach. Ale możecie też nabyć tam, m.in. starsze, niedostępne już zestawy. Takie jak na przykład ten. Jest to zestaw z 1996 roku, który ja dostałem w okolicach 1998 i był to mój pierwszy zestaw z Lego. Zamówiłem go sobie gdzieś 3 lata temu, kosztował mnie około 40 zł, przyszedł z Belgii lub Holandii, dokładnie nie pamiętam, natomiast była to całkowicie nowa, zaplomowana sztuka w pudełku. No powiedziałbym, że nostalgicznie troszeczkę było. Jeśli chodzi o podzespoły, w komputerze znajduje się procesor Ryzen 5 3600 wraz z chłodzeniem, które nie jest do niego dołączane. Ten cooler AMD był kupiony całkowicie osobno. Do tego mamy 16 GB pamięci RAM Corsair o taktowaniu 3000 MHz, dwa wentylatory tej samej marki, model HD120 oraz zasilacz SF450 z certyfikatem 80+ Gold. Dalej mamy terabajtowy dysk SSD PNY XLR8 CS3030 oraz kartę graficzną Asus GTX 1660 Super TUF Gaming OC. A skąd go mam? Ile za niego zapłaciłem? Powiem tak. Naprawdę da się spokojnie żyć z jedną nerką. A na poważnie to kartę kupiłem w zupełnie normalnej cenie jeszcze na początku grudnia. Wszystko oparte jest na płycie ASRock Fatality B450 Gaming ITX, no i która to, w dużym skrócie, zepsuła się po zmianie procesora na wyższy model, a miało to miejsce pod koniec stycznia. Finalnie płytę odesłałem na gwarancję, okazało się, że nie da się jej naprawić i dostałem sztukę całkowicie nową. Taka konfiguracja zapewnia nam naprawdę wysoką wydajność, no ale najpierw musimy sobie ten komputer zbudować. No dobra, ale gdzie miejsce na kartę graficzną? Domyślnie powinna być ona, wiadomo, w tym miejscu. No ale nie ma tutaj jakiej zamontować, więc tego nie zrobimy w ten sposób. Ta budowa przewiduje, że karta graficzna będzie po drugiej stronie i do tego mamy taki mały dzyndzel,
To powinno się zamontować w tym miejscu i wtedy karta graficzna idzie właśnie z tyłu. A będzie ona tutaj. Niestety pojawiły się kolejne małe komplikacje, ponieważ ten kabelek do podświetlenia wentylatora CPU trochę przeszkadza, żeby ta grafika w całości tutaj weszła. Tak samo przeszkadza nam w sumie ten kawałek metalu, przez który to wszystko jest tutaj trochę za wysoko, minimalnie tak około pół centymetra w sumie. Jak widzicie, jest to proces dość mozolny. Najpierw trzeba wykonać odpowiednią podstawę, taką, która idealnie pomieści nam hydrę, aczkolwiek najistotniejsze jest tutaj precyzyjne umiejscowienie karty graficznej, która nie będzie przekręcona do obudowy i musimy ją zamontować tak, aby same klocki trzymały ją wystarczająco stabilnie. Frontowe wentylatory to rzecz o wiele prostsza, bo mają dokładnie 13 LEGO oczek długości, natomiast kolejnym mini wyzwaniem jest zamocowanie gniazd USB. Zamocowanie tak, aby skorzystanie z tych gniazd nie spowodowało wpadnięcia je do środka. Konstrukcja samej obudowy zajęła mi około 4 godzin, no ale wyszło to wszystko trochę za grube, za szerokie. Niepotrzebnie zdecydowałem się na zabudowę karty graficznej, no i postanowiłem przebudować to wszystko kolejnego dnia. Wszystko rozłożyłem, złożyłem nową, sporo mniejszą podstawę, a karta graficzna, podobnie jak w pierwszej obudowie z LEGO, pozostawiona została minimalnie poza ścianką, co daje całkiem fajny, taki asymetryczny efekt. I wygląda to według mnie naprawdę znacznie lepiej, aniżeli taki super równy prostopadłościan. I oto efekt. Kilkaset klocków później. Jak wspomniałem wcześniej, wydajność takiego zestawu jest naprawdę wysoka. Sprawdzi się zarówno w gamingu, jak i w pracy zaawansowanej. W kilku kolejnych ujęciach zostawię Was sam na sam, a następnie na ekranie zobaczycie testy syntetyczne oraz poszczególnych gier. A co z jego kulturą pracy? Czy jest głośny, czy się grzeje, czy wydaje inne dźwięki? No jest to w końcu obudowa otwarta od wentylatorów, nic nas tutaj nie odgradza. Naturalnie mamy też tutaj sporo wydajniejszy procesor, aniżeli miało to miejsce w tym pierwszym komputerze z LEGO. Tam był Ryzen 3 2200G, tu jest Ryzen 5 3600. A więc no te temperatury również muszą być tutaj trochę wyższe. I jest to do 80 stopni w stresie, natomiast ja lubię mieć cicho i oba te wentylatory oraz wentylator chłodzenia procesora ustawione są na obroty niższe, aby jakoś szczególnie mi tutaj nie hałasować. Karta graficzna z kolei naprawdę pozytywnie mnie zaskakuje, bo o ile mój wcześniejszy model GTX 1060 potrafił zrobić się naprawdę głośniejszy, no to ten Asus 1660 Super jest naprawdę super. Jest o wiele cichszy. Ma 35 stopni w idlu, do 70 stopni w stresie, natomiast nawet wtedy szczególnie nie hałasuje. Jeszcze co do temperatur. Oczywiście klocki się nie topią, nie ma tutaj żadnego zapachu palonego plastiku, nie ma czarnego dymu, nie dostaniemy raczej raka, ani nic z tych rzeczy. No i co? Tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy taki mały daszek, który się rusza. Fajnie, nie? Takie o. Można sobie zajrzeć do środka, oczywiście też ciepłe powietrze tędy sobie ucieka. Tutaj mamy slot USB. Chciałem tutaj dać jeszcze banana dla skali, ale nie mam akurat żadnego ładnego żółtego banana, mam takie same brzydkie banany, więc dla skali damy tutaj ogórka. To nie jest ogórek, to jest cukinia. Cukinię damy dla skali. I dla lepszej skali może jeszcze ludzik Lego, czy pani Lego, ludziczka Lego. Powiedziałem już chyba o wszystkim i ewentualnie jedyna rzecz, która pozostaje, to koszty. Mówiłem tylko o cenie Hydry Mini z Włoch, która to kosztowała około 300 zł. Do tego potrzebujemy jeszcze włącznika i risera, a więc jest to koszt około 50 zł. A klocki, jeśli to sobie jakoś zaplanujecie i odpowiednio obliczycie, no to w przypadku obudowy tej wielkości będzie to około 600 zł. Czyli w sumie daje to praktycznie 1000 zł. Za obudowę do komputera. No i może pojawić się pytanie, czy to się opłaca. Raczej nie, więc po co to w ogóle robiłem? No ale mamy tutaj przecież dwie obudowy. Jeśli chcielibyście poziomą konstrukcję z Lego, to tej hydry w ogóle nie potrzebujecie. Poza tym zamiast hydry mini możemy też użyć aluminiowych profilów, co na pewno będzie trochę tańsze. No i o ile mamy oczywiście wszystkie odpowiednie narzędzia, żeby to ze sobą połączyć.
Jeżeli ten PC wam się podoba, nie zapomnijcie o łapce w górę. W komentarzu możecie dać znać, co w ogóle o nim myślicie. Ponownie widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.